Ostatnio w cyklu Krościce pod lupą Benedykt Fousek opowiedział, jak jego przodkowie dobierali sobie żonę. Po publikacji tego filmu pora widzów zapytało się mnie, czemu ten Izydor z drżącymi portkoma szedł do Gałuski prosić o jego dziołcha. Skoro miał dostać gospodarstwo, skoro miał należeć do drugiej najbogatszej warstwy społecznej w Krościcach, to czemu ze strachy szedł do innego gbura prosić o jego córka. Ktoś zauważył, to już mógł pan Fousek też i powiedzieć czemu z drżącymi portkoma. Muszę powiedzieć, że Benedykt powiedział czemu z drżącymi portkoma, no 5 minut się kończyło i trzeba było pomału kończyć film. Dzisiaj mamy nowe 5 minut i dokończymy to, co my nie dokończyli ostatnio. Starzy, przekazując gospodarstwo, każą sobie dokładnie tyle zapłacić. Ten młody musi znaleźć jakąś żonę, która mu połowę przyniesie, że od razu rodzicom położy na stół, a ci rozdzielą resztę rodzeństwa, resztę dzieci swoich, nie? No to jak już zaczęli, to musimy opowiedzieć do końca temat spłucania rodzeństwa za pomocą wiana od młodej pani. To był cały ceremoniał, bo otóż młody jak dostał gospodarstwo, to on wskakując na drugą pozycję we wsi, na ten poziom społeczny, on szukał dziewczyny. Wszyscy gospodarze na dobre gospodarstwo chcieli upchać swoją córkę. I wtedy oni musieli płacić. Normalnie wiano. To się liczyło wiano i około połowy gospodarstwa ona powinna przynieść. To się ona przyniosła, takie było mówione. Bardzo dalece odkulturalne określano, jak nic nie przyniosła, ze gołą i tutaj dosłownie od części ciała mówiono. Więc jak przyniosła połowę, no to on umiał oddać połowę, a resztę albo spłacał z odsetkami później, bo gospodarstwo przynosiło dochód, prawda? Albo musiał się pożyczyć. Najczęściej to było z odsetkami płacone później. I ciekawa sytuacja, bo u mojego pradziadka, Pawła Kwoska numer 1, bo Paweł Kwosek 2 będzie potem pierwszym sołtysem niedziedzicznym. I obydwoje mieli dzieci, co się pobrali, moi dziadkowie. I temu jakoś nie wychodziło i ten chciał opylić córkę na gospodarstwo i to do Gałuski, chociaż już za gdowca, ze świadomością, że jego dzieci nie będą dziedziczyć, ale Gałuska sobie zażyczył ładnego wiana. I Paweł obiecał i wtedy się pobrali. A jak trzeba było płacić, Paweł nie miał. I wtedy Gałuska mu obiecał założyć sprawę. To się dosłownie mówiło oddać sprawa Zydowi. Adwokatami, notariuszami byli przedstawiciele społeczności semickiej i wtedy z przerażeniem, bo wtedy jak sprawa pójdzie do sądu, to nie dość, że będzie musiał Gałuskowi tak jak obiecał, to jeszcze i koszty sądowe ponieść. I wtedy z przerażeniem wpadł na taki pomysł. Mam gospodarstwo, mam zasób, mam środki do życia, to jest moje gospodarstwo, a nie mam gotówki. I wtedy na siłę pchnął syna Szymona, mojego dziadka, w małżeństwo. Czyli przekazuje gospodarstwo, ale mówię, synu, tyle dostajesz, ale proszę dać. I ten szukał sobie bogatej i poszedł do Pawła Kłoska numer 2, żeby Florentynę namówić do małżeństwa. Ona wtedy przyniosła wiano i wtedy teściowi dali, a też zaniósł do Gałuski. I jeszcze ojciec mówił o pewnej sprawie, że 6 razy, i on wymieniał, ale niestety nie zapamiętałem, że podobną sytuację miało wielu i jak pierwszy dostał od synowej swojej eciepecie, swoje pieniążki, to dał tym razem córce, żeby ta zaniosła na gospodarstwo kolejne, a jej mąż odebrał i dał rodzicom i ci znowu córce, żeby na kolejne i tak 6 razy przelazło pieniążki przelazły po kolei. 6 małżeństw zostało w krótkim czasie zawiązanych, tak? Odbyło się 6 wesel w krótkim czasie. Na jednym wianie.
Na jednych pieniążkach. O, coś takiego.